Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku jadę kupić starą sieczkarnię. A co z niej będę robił? Zobaczycie później. No i tak, nie wiem czy mi się uda nagrać jak kupuję, czy sprzedający wyrazi zgodę na nagrywanie. Jeżeli nie, to włączę się dopiero jak już ją kupię. Tak wygląda ta sieczkarnia. I co, muszę załadować na przyczepkę i jadę do domu. Dam sobie tu takie dwa podkłady i spróbuję tu jakoś wjechać. Powodzenia. Karolina, nagraj mnie jak ja wjeżdżam. Zobaczcie jaki to mięśniak. Ładnie. Wjechałem. Ty to jesteś silny chłopak, ci powiem. Teraz to trzeba przykręcić przepasem, żeby nie pojechało. Sieczkarnia załadowana, zapięta pasami. Można wracać. No i sieczkarnia jest już u mnie w stodole. No i co ja z niej będę robił? Otóż będę z niej robił rębak do gałęzi. Właśnie z takiej sieczkarni. Bo patrzyłem ceny takich rębaków do gałęzi. To masakra, parę tysięcy trzeba dać. A tu za przysłowiową flaszkę mam sieczkarnię. Tylko właśnie jest w dwóch miejscach pęknięta. Ale ja sobie z tym poradzę. Bo będę robił taką ramę. I to będzie podpinane pod wałek do 60. To będzie napędzane właśnie na wałek stąd. I ramę muszę sobie wyspawać ładną. To na tych śrubach będzie przykręcone do tej ramy. Ja sobie to wyrównam i później jeszcze pospawam i będzie dobrze. Noże są, wszystko jest, wszystko działa. Tylko że muszę to wszystko porozbierać. To drewno, te koła muszę pozrzucać. Tylko potrzebny mi ten środek. Udało mi się to rozebrać. Chociaż nie obyło się bez strat. Bo tu nie chciało puścić, musiałem to przeciąć. Tak było zapieczone, że masakra. No i tak to wygląda. Teraz muszę to podkręcać z tego drewnianego. No i co, i będę robił ramę kiedyś tam. Bo nie wiem kiedy znajdę materiał na tą ramę, ale kiedyś na pewno. Jak zrobię ramę, przykręcę to wszystko, wtedy to ładnie pospawam z dwóch stron i działam dalej. Jakoś to rozebrałem i ramę będę robił z tego. To taki słupek, taki dość gruby. I właśnie z tego będzie ta rama do tego, o taka. I to będzie do tego przykręcane. I jeszcze przyspawam. I już się na pewno będzie trzymało bardzo mocno. A dzisiaj to chyba będzie koniec roboty. Muszę sobie jeszcze naszykować materiał, jeszcze więcej. Jeszcze na tamtą stronę. I na wzmocnienie. I wtedy będę działał. Kilka dni później ja sobie tu działam. Już powzmacniałem. Będę przykręcał. Znaczy będę robił taką ramę. Tutaj jakoś tak w miarę równo ustawione. Tu sobie powycinałem. Dziurki wiercone. Teraz będę drugą wiercił. I będę sobie spawał tą ramę tutaj do tego, żeby to wzmocnić. A później do tej ramy co tu zrobię będzie jeszcze taka główna rama, mocniejsza. Ciąłem sobie tu taki element w szyfierku, patrzcie co się stało. Wyrwał się środek i tarcza wyleciała. Dobrze mi ręki nie obcięło, czy głowy. No trzeba uważać przy cięciu. Troszkę wczoraj pospawałem, ale nie nagrywałem, bo już było ciemno. Tak to wygląda właśnie. To wszystko pospawane, rama jest robiona. Jeszcze tutaj z tej strony muszę dospawać kawałek tego kątownika i będzie. Tu już sobie to przykręciłem, wyciąłem tutaj wszystko. Może nie idealnie, ale jest. No i co? Odkręcam sobie te wszystkie te takie części. Czyszczę, smaruję. A tu muszę wyczyścić, bo jest syf. Przesmarować to i poskręcać. Będę tu robił taką obudowę. O właśnie taką z góry muszę tego zrobić. I muszę to teraz wyczyścić, bo później jak już zaspawam, to już nie będzie do tego dostępu. No i co, robota idzie jakoś powoli. Może do zimy to zrobię.
Tu jest zrobione takie wzmocnienie. To wszystko podkręcałem, nasmarowałem. I z tamtej strony są dziurki na kalamitki, ale trzeba nagwintować. Ja sobie to później nagwintuję i wstawię kalamitki do smarowania. O, tak to wygląda spawane. Patrzcie, jakie idealne spawy. Normalnie tutaj by jakiś profesjonalny spawacz spawał. No i ta strona zrobiona, wszystko podokręcane. Teraz odwracam i tamtą stronę rozbieram i smaruję. Teraz wam pokażę, patrzcie tu od góry właśnie są takie dziurki. To trzeba nagwintować. Powstawia się kalamitki i będzie smarowanie właśnie tego. O, tutaj też jest dziurka, tylko nagwintować. I tu tak samo. I będzie można normalnie smarować, bo tu kiedyś chyba nie wiem, lali olej albo jakoś wstrzykiwali tam coś. Nie wiem jak to działało, ale ja to sobie poprzerabiam. Wszystko nasmarowane. I tutaj będę wstawiał te kalamitki, tak jak mówiłem. Tutaj rozebrałem to wszystko. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest taka właśnie tuleja. Jest dziura na smar. To właśnie środek smaruje. O. A tu się wstawia tą smarowniczkę. Kalamitkę, smarowniczkę. Ja to nazywam kalamitka. O, i tu się powstawia i będzie dobre smarowanie. Będzie to zacierało. Na dzisiaj kończę. Nie wiem, już czasu nie chce mi się zamościć. Tak, taka sieczkarnia będzie przerobiona na rębak do gałęzi. Oby się udało. Kilka dni później nic nie robiłem. Przy tym na razie wszystko jest tak jak było. Ale patrzcie, co do mnie przyszło. Smarowniczki, kalamitki. 110 sztuk. Jeszcze nie otwierane. Może to jakoś otworzę. O, zobaczmy co tu przyszło. Co my tu mamy? Zobaczcie. Wszystkie rodzaje przyda mi się, bo nieraz coś robię i nie mam. Teraz będę miał wszystko. Tak. Takie malutkie, mniejsze, skośne, proste, ukośne, kątowe. Wszystkie. Ale to chyba te najmniejsze będę wstawiał. No właśnie tutaj. A tutaj miałem jedną starą, ale jej nie będę dawał. Będę dawał te. O. Tylko muszę jeszcze kupić gwintownik i pogwintować sobie to wszystko. I postawiać kalamitki, nasmarować. I już mogę to wszystko poskręcać i spawać ramę. No i musiałem sobie kupić profesjonalny uchwyt i gwintownik. I będę gwintował. Zobaczę, czy mi to będzie szło. Stawiamy i skręcamy to wszystko. No to gwintujemy. Może to trzeba docisnąć lekko. Jak myślicie? Chyba trzeba. O. Rączkę. Tylko w którą stronę to się dociska? W tą. O. Dobra. Jednak nie w tą. Czemu to się nie trzyma? Czy teraz? Może teraz. No i co? Jak to się gwintowało? Chyba tak jakoś. Więcej równo. O. I tak. O. I leciutko ma iść. O, dobra, złapało gwint i teraz można bez dociskania ma się samo wkręcać. O. Wkręca się w ogóle? Chyba się wkręca. Tak, wkręca się chyba. Kręci się. Znaczy się wkręca. O. Chyba wystarczy, bo to jest gwint pół centymetra. Dobra, i w drugą stronę wykręcamy. I co nam tu wyszło? O, coś tam zrobiło, jakiś gwint. Zobaczmy.
Oj, to króciutki gwint strasznie. Nie wiem, czy to będzie trzymało w ogóle. To ciężko wkręcić. Tu jest taka dziurka tutaj. Spróbujmy inne. Takie. Może takie skośne, bo to ma dłuższy gwint. O, to może będzie lepsze. Co, będzie się to trzymało? Chyba będzie. Aż nawet klucza tam nie wepcha. Trzeba tym docisnąć. O. Oj, to się nie chce trzymać. A nie, trzyma się, dobra. Zakręcone. I muszę tak zrobić chyba jeszcze 4 albo 5 sztuk. No i ogólnie w tych dwóch częściach nie było w ogóle dziurek na smarowanie, więc musiałem dorobić. Wywierciłem dziury. Nagwintowałem już. Dobrze, miałem taki gwintownik pod to, taki większy. Tu już wstawiłem. Daję takie pakuły do uszczelniania. To jest ogólnie do hydrauliki, do rur. Ale ja tym uszczelniam właśnie te kalimitki, żeby było szczelnie. No i co teraz? Składam, bo myślę, że tu nie trzeba, ale tu ogólnie musi być wszędzie smarowanie, więc wszędzie robię, żeby się tu nic nie zacierało. Nie wiem, jak to przedtem działało, że tu nic nie było smarowane. Już trochę nasmarowałem towotem. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Dobra, kalamitki powstawiałem tu i tu. I co? I będziemy smarować. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Czy nie? Niech wyjdzie smarbokiem, czyli dobrze, czyli działa. O, wyszedł bokiem, czyli smaruje. Jest dobrze. Tu trochę wyszło, ale tam też. Widzicie, tu w środku. Dobra, smarujemy drugą. Trzeba troszkę mocniej docisnąć. O, wyszło, dobra. Wyszedł tamtędy, o. Tu widać smar. Czyli dobra, nasmarowane. Wszystko nasmarowane. Musiałem te kalamitki pozmieniać na takie większe. Ale może się nie porywają. Wszystko nasmarowane. Tam widać, smar bokiem powychodził. Tutaj też widać. I patrzcie, co zrobiłem. Dospawałem takie śruby. O właśnie, 4. I na to będzie taka pokrywa. Chyba to zrobię ze zwykłej blachy takiej dachowej, aby to tylko było zasłonięte, żeby tu nikt łap nie wepchał. Nie wiem, szukam takiej grubszej blachy, ale... Ej, czemu ty mi wyjadasz smar? Pies mi wyjada smar, patrzcie. Johnny, uspokój się. Masz zęby słabo nasmarowane, tak? Szczęka ci trzeszczy. Co ty robisz? Czemu ty smarujesz? Uspokój się. No. Tak, będę tu robił taką osłonę. I co? I później tylko rama i można rąbać gałęzie. Taką osłonę robię. Z takiej zwykłej blachy. Się w miarę trzyma. Chodzi o to, żeby tu tył i boki były zabudowane. Ale oczywiście. Bo tutaj jak będę wkładał gałęzie, to muszę mieć podgląd, czy tam się coś zapycha, czy nie, czy dobrze tnie. Więc tu od tej strony nie będę nic robił, tylko właśnie po bokach, z góry i z tyłu. I chyba tu coś jeszcze zrobię od góry, taką blachę. Patrzcie, tu miałem jakiś stojak taki, nie wiem na co to stojak był. Ale już sobie to uciąłem. O matko, mi się przewrócił. I już sobie tu będę robił ramę. To już poucinałem. Będzie ta solidniejsza rama pod tym. O, i tu mam takie bolce i bolce będę
wspawywał tutaj. To już będzie pod te łapy w traktorze zrobione. A tam będzie uchwyt na poziomicę. Może to jakoś pospawam. I to będzie. Ja już tu praktycznie całą ramę wyspawałem. Jeszcze tutaj dojdzie taki kawałek. Tutaj. To takie bolce. A właśnie te bolce pójdą tutaj. Też trzeba je przyspawać. Z jednej i z drugiej strony. Gdzie jest drugi? Drugi mi się zgubił. O, jest tutaj. Drugi pójdzie tu. Z tej strony. Jakoś tak pójdzie. O, tutaj. Tak to będzie wyglądało. Tylko to jest odwrotnie oczywiście teraz. Muszę tu obspawać ładnie w koło wszystko, żeby to się trzymało. Odwracam ją i robię uchwyt na poziomicę. Dobra, znowu zapomniałem nagrywać. A tu już mam pospawane wszystko. Te zaczepy na ramiona. Jedne i drugie. I co? I teraz robię uchwyt na poziomicę. Tu już ładnie uciąłem. I do tego dojdzie jeszcze tutaj o właśnie taki celownik. Którą stroną, tak o tak będzie przyspawany do tego, o tak o, tu do tyłu i tam będzie poziomica. Zapomniałem nagrać, ale trudno. Prawie gotowe. Jak już dospawam ten uchwyt, sobie podjadę traktorem, zaczepię i zobaczę, czy to się będzie trzymało. Czy tutaj muszę taki odciąg zrobić gdzieś tutaj. Coś tu wymodzę. Wszystko już pospawane. Pokażę poziomica. O, tak to będzie wchodziło. Cyk. Gdzie jest ta śrubka? Tu leży śrubka. Jak mi się uda to wsadzić jedną ręką. O, jest poziomica. Trzyma się. Na razie się nie urywa. Tu też wszystkie spawy poprawione. Bardzo fajne spawy, no. Ale tak to jest, taką elektrydową spawarką. Ale będzie. Tu takie wzmocnienie dałem, żeby to się trzymało. No i co, podjeżdżam zaraz traktorem i spróbuję to zapiąć. Czy to się podniesie i czy to się nie rozpadnie. To zapinamy. O, cyk. I zawleczka. Z drugiej strony to samo wyjdzie. O, weszło. Zawleczka. Teraz poziomica. Oj, trzeba troszkę wyciągnąć. Dobra, poziomicę wydłużyłem troszkę. Zapinamy. O, dobra, weszła. Troszkę napiąć. O. I dobra, i odpalam. Zobaczymy, czy to w ogóle podniesie, czy to się nic nie urwie. Udało się zrobić. Podniosłem, nic nad nie popękało. Trzyma się. Teraz najważniejsza rzecz. Wałek. Trzeba tutaj jakoś dorobić ten wałek. Mam gdzieś swój wałek, tylko on gdzieś leży, ale nie mogę go znaleźć. Ale może go znajdę w końcu. Patrzcie, jak to ładnie wyszło. Czy nie ładnie, ale mam nadzieję, że będzie działać. Taka sieczkarnia przerobiona na rębak. Ja nawet nie wiem, czy to będzie działało, czy to nie będzie. Te noże nie będą za szybkie, chyba zostawię tylko 2, bo 3 to za dużo, albo 1 będzie siekało takie większe kawałki. To się zobaczy. Najważniejsze teraz dorobić wałek i zobaczyć, czy to się będzie kręciło.
To w sumie muszę poprawiać te spawy troszkę. Gdzie nie, gdzie jeszcze troszkę pospawać. Ale wszystko działa. Nic się nie rozpadło. Ja to jestem inżynier. Te spawy to się poprawi wszystko. Mam nadzieję, że to będzie działać. Dzień dobry, kolejny dzień. A ja pracuję. Patrzcie. Ten mój rębak, tu będę... Ała, coś mnie walnęło w plecy. Tak. Dospawałem takie stopki 4, żeby to sobie stało. Tak, super stopeczki. Teraz tu będę taki uchwyt przyspawywał. O, gdzieś znalazłem, jakieś coś było. Tutaj gałęzie potem sobie ładnie szły i tam ich ciach. O, oła. No. I to sobie muszę dospawać. I co będę robił dalej? Nie wiem, coś będę robił. Muszę te osłony porobić. Tu z tyłu i po bokach. No i szukam tego wałka, nie mogę go znaleźć, chyba będę musiał sobie jakiś kupić. I tu jakoś zamontować do tego, tylko jeszcze nie wiem jak. Dzień dobry wszystkim po bardzo długiej przerwie, bo chyba minął miesiąc. Mam wałek. Taki wałeczek już porządny. Nie jakaś tam rureczka. Tylko porządny wałek. I co ja tu rzeźbię? Patrzcie. Tu musiałem sobie wyrzeźbić taki frez w tym. Jakoś mi to poszło. Wszystko ładnie jest. Wałek tu pasuje. Zaraz wam pokażę. Ten wałek tu pasuje. O, wchodzi ładnie. Można wyciągnąć. Teraz jeszcze muszę tu taki rowek zrobić, żeby mi się ten zatrzask tutaj. O właśnie ten. Żeby mi wałek po prostu nie spadł. No i co? Tu musiałem to wszystko przedłużyć, wydłużyć, bo był za długi wałek i mi się tam nie mieścił. Więc sobie to wszystko tak przedłużyłem. No i co? Muszę wyciąć ten rowek. Podpinał, no i zobaczymy, czy to będzie siekało. Patrzcie, działa! Kręci się! Udało się, zrobiłem! Dobra, no to testujemy. Tu naciąłem sobie takich gałęzi. Jedne grubsze, drugie cieńsze. I co, odpalamy ten ciągnik i włączamy moją maszynę.
No i widzieliście jak działa. Patrzcie, nie rozleciało się. Takie zrębki robi, patrzcie. Takie ładne. Już wam pokazuję, patrzcie, jakie zrębki. Ładnie to robi. Fajna maszyna mi wyszła. I patrzcie, takie coś sobie tylko zasuszyć i można palić w centralnym. Ale najważniejsze, nie rozleciało się. Myślałem, że to się rozleci. Dawałem takie grube patyki dawałem. I to się nie rozleciało. Czyli jakoś to będzie działało. Tylko te blachy strasznie dzwonią. Nie wiem, czy ich nie pościągać, tych blach, po prostu taki stelaż, tylko... O, tu jest taki stelaż. Może tylko sam ten stelaż zostaje bez tej blachy, bo ta blacha strasznie tłucze. Ale najważniejsze, że działa. Taką konstrukcję zrobiłem. Ja się jeszcze zastanawiam, czy nie zostawić jednego noża albo dwóch, bo 3 to strasznie sieka tak drobno. Jak dałbym tylko 2, no to by było robiło grubsze kawałki. Popatrzcie, takie ładne. Maszyna działa, tylko muszę zrobić tu jeszcze taki uchwyt na worek albo zrobić taki lejek, żeby to spadało w jedno miejsce. I jeszcze ta obudowa tutaj w koło, bo tutaj wszędzie te zrębki tu latają. Tutaj trzeba to wszystko zabudować i można jechać do lasu i robić zrębki takie sobie na zimę do centralnego. Patrzcie jak to fajnie sieka. Myślałem, że mi się nie uda tego zrobić, że to się rozleci, ale jak na razie się trzyma. Będę testował ostro, zobaczymy czy to będzie działało, czy jednak się zepsuje. No i co, z mojej strony to by było wszystko. Odcinek taki rozciągnięty w czasie, bo chyba zakupiłem tą sieczkarnię w maju, a jest już lipiec, więc troszkę mi zajęło poskładanie tego wszystkiego, ale jakoś dałem radę. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!